Miałem więcej pytań o dalsze działania i pomysły na zmianę sytuacji w Karpatach. Po powrocie do obozowiska IDK rozmawiałem na ten temat z 2 Michałami. Jakie działania prowadzicie? O jakich działaniach myślicie, że jeszcze mogłyby być skuteczne i na czym takie działania polegają? W przypadku chęci zaprzestania wycinek drzewostanu z terenów tak zwanej otuliny. Przede wszystkim informujemy, cały czas monitorujemy tą sytuację tutaj w terenie, nagrywamy i publikujemy na Facebooku, także w innych mediach to, co tutaj się dzieje, czyli te hardkorowe wycinki, które nie powinny mieć miejsca. Staramy się informować opinię publiczną. Złożyliśmy wniosek jako inicjatywa Dzikie Karpaty, ale także podpisany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze, Koalicję Niech Żyją, czyli w której jest ponad 40 organizacji ekologicznych, przyrodniczych krajowych. No i ten wniosek złożyliśmy najpierw do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, później do Generalnej. On dotyczy zaprzestania wycinek w drzewostanach ponad 100-letnich na terenie otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. To jest całe Nadleśnictwo Stuposiany, tam większość lutowisk i cisnej, oraz na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego, czyli Pogórze Przemyskie, to jest nadleśnictwo obecne Bircza. I drugi nasz postulat na tych samych terenach, które przed chwilą wymieniłem, zaprzestanie prowadzenia gospodarki łowieckiej, gdyż też uważamy, że że tutaj, jako że jest komplet dużych drapieżników, są niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki i te zwierzęta mają możliwość naturalnej samoregulacji, więc nie są potrzebne odstrzały, a szczególnie w komercyjnym wydaniu. Niestety ten nasz wniosek został odrzucony zarówno przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, jak i przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie. Teraz on leży w Ministerstwie Środowiska, czekamy na odpowiedź. Wolimy rozmawiać niż wbrew temu, co lubią o nas mówić, że przykuwać się do drzew, jak to jest tak często określane. No niestety na razie nie widać takich jakichś nawet drobnych gestów dobrej woli, a do tego, co powiedziałeś, bym jeszcze dodał, co ludzie mogą robić, no to przede wszystkim przyjeżdżać też w Bieszczady, bo jeżeli ktoś tutaj chodzi po tych lasach, no to raczej wie o tym, nie szokuje go widok jodu o wymiarach pomnikowych, która jest wycięta, bo ci ludzie to widują. Rozmawiamy z ludźmi, którzy są na szlakach, którzy chodzą po Bieszczadach, no i wszyscy raczej mówią o tym, że widzą to, że to rzeczywiście ich denerwuje, nie pasuje im, boją się o to, jak będą Bieszczady wyglądały w przyszłości. To gdzieś się pokrywa też z obawami o urbanizację tutejszych okolic, tych dolin, że coraz więcej powstaje jakichś takich miejsc skojarzonych raczej z Zakopanem niż z Bieszczadami. Te dzikie Bieszczady już rzeczywiście troszeczkę odchodzą. Ale właśnie ci ludzie, którzy nie przyjeżdżają w Bieszczady, którzy widzieli na przykład ten pień jodły pomnikowej w Warszawie, no byli tym dużo bardziej zszokowani, ponieważ no nie widują tego, pewnie sobie nie wyobrażają, jak potężne drzewa o jak wielkiej wartości biocenotycznej też, będące domami dla całej masy przeróżnych organizmów, są tutaj wycinane każdego dnia. Na czym Waszym zdaniem polega największa trudność, wyzwanie w dotarciu do społeczności lokalnej i na ile z Waszej perspektywy ten temat wycinki drzew, drzewostanu z otuliny bieszczadzkich parków narodowych, Bieszczadzkiej Puszczy jest w ogóle ważny? Na ile on jest istotny dla społeczności lokalnej? Nie jest łatwo docierać do społeczności lokalnej, niestety trzeba to przyznać. Natomiast myślę, że społeczność lokalna nie docenia tego piękna, które ma tutaj i tego bogactwa, na którym też może zarabiać pieniądze, na turystyce. To widać w tych miejscowościach, które są na terenie parku czy przyległe. Tam rzeczywiście ta turystyka przynosi duże dochody. W otulinie już jest troszeczkę inaczej, ale należy pamiętać o tym, że lasy w całej Polsce tracą swoje walory, czy to przyrodnicze, czy krajobrazowe, rekreacyjne i myślę, że jeżeli w otulinie ta gospodarka leśna zwolni, to zdecydowanie za kilka lat to będzie naprawdę potężny potencjał turystyczny i będzie tutaj można zarabiać dużo większe pieniądze, nie narażając się na boreliozę, przygniecenie drzewem i tego typu atrakcje. Czyli z Twojej perspektywy powinno się jak najbardziej ocalać te puszcze także dla celów komercyjnych i późniejszych walorów turystycznych tego regionu, To nie jest patrząc pragmatycznie.
To nie jest całkiem moja perspektywa, ponieważ ja bym był najszczęśliwszy, gdyby jednak no, nie rozwijała się ta turystyka, powiedzmy, bo ona też zwiększa antropopresję, to też jest pewien problem. Natomiast patrząc realnie, jest to jedyna jakaś droga, która może pomóc w ochronieniu Bieszczad i jedyny sposób zdobycia jakiegoś szerszego poparcia, ponieważ ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, bardzo cenią tę przyrodę. Ci, którzy mogliby też przyjeżdżać, byłoby ich więcej, na pewno też by ją docenili, no ale do tego właśnie jest potrzebny jej rozwój. Myślę też, że przy dobrej woli decydentów na górze, przy dobrej woli rządu można by było wprowadzić także dla miejscowych, mówię tutaj o ludziach zatrudnionych w lesie, o pilarzach, którzy faktycznie jest to dla nich źródło dochodu, eksploatacja tych lasów, wprowadzić jakieś pakiety z tytułu utraconego zarobku, czyli jakieś właśnie takie gratyfikacje z tego tytułu. I nie ma tutaj aż właśnie w Bieszczadach, na Pogórzu jakiegoś super gęstego zaludnienia, że coś takiego nie mogło być niemożliwe. Więc tylko właśnie chodzi o dobrą wolę, bo my jak gdyby naprawdę rozumiemy to, że ludzie właśnie ci, którzy są na dole, że tak powiem, tej drabiny eksploatacji tej Puszczy Karpackiej, muszą z czegoś żyć, to jest jak gdyby dla nas jasne. Uważamy, że to, że jak gdyby dopłaca się z funduszu leśnego potężne pieniądze, wpompowuje się tylko po to, żeby tutaj ta gospodarka leśna była jako taka opłacalna, to też nie powinno tak być i decydenci powinni się pochylić nad tym, żeby faktycznie zapewnić ludziom miejscowym godziwe warunki życia, czy poprzez jakieś pakiety, czy do rozwoju turystyki, czy w ogóle właśnie z tytułu utraconych miejsc pracy, ale nie może to być też taka rozmowa, że eksploatujemy Puszczę Karpacką, ostatnie fragmenty dzikiej przyrody, ostatnie najcenniejsze lasy, bo po prostu ludzie muszą z czegoś żyć. To nie tędy droga. Ten dialog powinien troszeczkę inaczej moim zdaniem wyglądać. Braliście udział w akcji ochrony Puszczy Białowieskiej kilka lat temu. Na czym polega różnica pomiędzy sytuacją w Puszczy Białowieskiej a sytuacją tutaj w Bieszczadach? Przede wszystkim różnica polegała na tym, że tam było łamane prawo unijne. Były wyraźne obostrzenia dotyczące wycinek w drzewostanach ponad 100-letnich, że jak gdyby prawo zabraniało ingerencji w te drzewostany. Była decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że te drzewostany mają nie być wycinane. Tak samo były postanowienie UNESCO, które zakazywało cięć w tych drzewostanach. I tam jak gdyby była podstawa prawna do tego, żeby prowadzić działania bardziej zdecydowane. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma. Tutaj teoretycznie jest wycinka prowadzona zgodnie z prawem, z tym, że no nie zawsze, ja mam takie wrażenie, że nie zawsze to, co jest zgodne z prawem, też jest dobre, bo prawo może być przestarzałe i tutaj na pewno ono takie jest właśnie, że wielokrotnie w historii były sytuacje takie, że zgodnie z prawem robiono rzeczy złe, a nawet bardzo złe, eksterminowano całe narody, mordowano ludzi zgodnie z literą prawa i to, że dzieje się coś, co jest jak gdyby ma usankcjonowane prawnie, to nie znaczy, że jest to dobre. Więc, no ale ta formalna trudność niestety istnieje. I to porównanie do są domem gatunków puszczańskich. To są naprawdę gatunki, które no, nie mogą żyć w zbyt wielu miejscach. To dotyczy głównie drobnych zwierząt, które są trudne do obserwacji. Głównie są to jakieś chrząszcze, które rozkładają martwe drewno. Z takich bardzo spektakularnych zwierząt, no to ryś jest takim zwierzęciem. On w odróżnieniu od wilka nie może sobie przejść
przez wsie, drogi, żeby szukać pożywienia. On potrzebuje poprzewracanych drzew, wykrotów. Po prostu poluje z takich zasadzek. Jest też bardzo antropofobiczny, więc no po prostu jego możliwości przemieszczania się pomiędzy starymi lasami są naprawdę bardzo niewielkie. I jeżeli taka gospodarka będzie trwała, to no, jego populacja musi spadać. To nie ma innej możliwości. Prawna legalność aktywizmu rodzi wiele pytań. Jak działać i wpływać na innych, jeśli trzeba to zrobić natychmiast, by coś ocalić? Czy prawo i jakie prawo ostatecznie określa etyczne i moralne postępowanie? Dla niektórych rozmówców odpowiedzi były jasne, dla innych wiązały się z wątpliwościami.